Siemanko YouTube, dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj wyjątkowy materiał, pierwszy w ogóle tego typu u mnie na kanale, mianowicie wywiad z nikim innym jak community managerem studia Unfrozen, odpowiedzialnego za Heroes of Might and Magic Olden Era. Witam cię, Etalilu. No, cześć, Jira, miło mi Cię poznać. No to słuchaj, pytania do ciebie. Dziękuję przede wszystkim, że znalazłeś chwilę czasu, żeby takiego wywiadu udzielić. Bardzo jestem wdzięczny. Może też jakieś pytanie tutaj, które ja tobie przygotowałem, będzie usatysfakcjonuje też i widzów. Powiedz mi No, mam taką nadzieję. na samym początku standardowe pytanie, jak i kiedy powstał pomysł w ogóle na Olden Era? Znaczy, wiesz co, ja Ci powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o Golden Erę, to był to przede wszystkim projekt, który Unfrozen zaczął kilka lat temu jako niezależna gra. Po czym w trakcie produkcji i pracą nad nią zwróciliśmy się po prostu do Ubisoftu z konceptem, takim jakby wczesnym setupem, jako po prostu to się tak ładnie nazywa proof of concept w języku angielskim, gdzie właśnie jakby zaprezentowaliśmy co przygotowaliśmy i jakby pokazaliśmy, że to można by z tego było zrobić fajną grę turową właśnie w świecie Heroesów. No i tam było kilka rozmów na ten temat i ostatecznie jakby mamy w chwili obecnej Olden Erę, tak? Mamy to wszystko ładnie w uniwersum Heroesów i powolutku biegniemy do wypuszczenia tego w formie Early Accessu. I czy gładko przebiegły takie rozmowy? Czy gładko ten pomysł został przyjęty przez Ubisoft? Myślę, że tak, biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy przyjemność ogłosić Olden Erę w tym roku, w sierpniu, i mamy przyjemność cały czas na nią pracować, cały czas ogłaszać nowinki, nowe elementy, które jakby ujawniamy na temat gry. Myślę, że jakby jak najbardziej. Tutaj też Ubisoft, moim zdaniem przynajmniej, wydaje się być zadowolony, więc jakby z mojej perspektywy wszystko jest w porządku. Super, i to jest w formie kalendarza adwentowego, który jest też świetnym pomysłem. Dokładnie tak. Każdego dnia 17 czekam z wypiekami na policzkach, żeby zobaczyć co tam nowego i każdy kwadracik to jest, może nowa jednostka, może nowy zamek. Dobrze, powiedz mi, co było największą inspiracją przy tworzeniu Olden Ery i czy były to konkretne części serii, czy może jakieś totalnie inne źródła, z których się inspirowaliście, z których korzystaliście? Powiedziałbym, że brana pod uwagę była cała seria, czyli Mhm. nie mówimy tutaj wyłącznie o trójce, czy wyłącznie o piątce, czy o którejkolwiek innej pojedynczej części serii, ale raczej o całości, czyli mówimy tutaj nawet o jakichś tam konceptach z Heroesów 1, z Heroesów 2, elementy z 6, z 7, czy nawet też tutaj możemy się powołać o tak zwanego praprzodka Heroesów, czyli King's Bounty, którego pan Cunningham stworzył zanim powstała marka Heroes of Might and Magic, i stamtąd również jakaś inspiracja została zaczerpnięta. Jednakże jeżeli byśmy mieli tutaj się tak skupiać na konkretnych odsłonach, to bym powiedział, że na pewno najwięcej elementów jest zaczerpnięte z trójki, z piątki, a pod względem artystycznym to też mocna inspiracja jest na pewno dwójką, która miała swoją dość taką ciekawą, baśniową grafikę i no, fajnie to wyglądało i myśleliśmy sobie, że czemu by z tego nie skorzystać, nie dać temu jakiejś nowej otoczki. To powiedz mi w takim razie, jakie są nowe elementy, które wprowadzacie do Olden Ery? Nowe mechaniki, których nie było wcześniej w oryginalnych Heroesach. W jedynce, dwójce, trójce, czwórce i piątce, i szóstce i siódemce. W każdej z tych części. Z rzeczy, które mogę na pewno wymienić na chwilę obecną, o których już wspominaliśmy u siebie na Discordzie, jest chociażby coś takiego jak poziomy zaklęć. Normalnie w Heroesach mieliśmy poziomy zaklęć od 1 do 5. W chwili obecnej, z uwagi na to, jak język polski funkcjonuje, bardziej się odnosimy do tego jako kręgi, przynajmniej wewnętrznie. Czyli mieliśmy załóżmy 5 kręgów w trójce,
od pierwszego do piątego, gdzie no pierwszy krąg to były takie zaklęcia podstawowe, piąty krąg to mówiliśmy tutaj już o czarach typu implozy i tym podobne. U nas dochodzą jeszcze tak zwane poziomy, czyli każde zaklęcie, które mamy z każdego kręgu ma możliwość ulepszania go. Czyli załóżmy, powiedzmy mamy błyskawicę, Tak. tak jak był to czar w Heroesach Trójce. I możemy go na przykład ulepszyć, żeby zadawał obrażenia wokół siebie, bądź żeby bądź też żeby na przykład dawał karę do inicjatywy. Nie jest to jakby jeszcze jakby konkretne efekty ulepszeń, to są cały czas praca w toku, no bo wiadomo, cały czas myślimy nad tym, co by najlepiej odpowiadało do danego upgrade'u, do danego ulepszenia, ale no mniej więcej to w ten sposób wygląda, tak? Że mamy czar i mamy do niego różnego rodzaju właśnie ulepszenia, które odblokujemy po prostu z każdym poziomem tego czaru, jak go ulepszamy. Samo ulepszenie natomiast dokonujemy na zasadzie takiej, że wykorzystujemy do tego surowce, które mamy, czyli złoto, podstawowe zasoby typu drewno, ruda kamienia, czy też ruda żelaza, jak to w niektórych tłumaczeniach było, kryształy i tak dalej. No i im bardziej ulepszamy ten czar, tym więcej tych surowców musimy zużyć. Jest to jakby jedna z form wykorzystania bieżącej ekonomii, jaką mamy w grze, żeby tą ekonomię jakby pożytkować, bo jeden z problemów takim, który w Trójce się potrafił pojawiać, było to, że w pewnym momencie nie miało się tak naprawdę na co zużyć tych surowców, No tak. a w ten sposób jakby możemy te surowce dalej wydawać, dalej jakby ta ekonomia ma jakieś znaczenie, to raz. No i dwa, że wprowadzenie tych poziomów też pozwala nam na troszeczkę rozwarstwienie klasy mocy wśród bohaterów, no i klasy magii, ponieważ na chwilę obecną bohaterowie magii posiadają specjalną umiejętność, która zwiększa im poziom tych czarów. Podczas gdy bohaterowie mocy tego nie posiadają, więc muszą jakby bardziej się skupiać na tej ekonomii, żeby te czary ulepszać. To bardzo fajny pomysł, fajne zastosowanie, bo faktycznie było tak w Heroeskach, no Trójce na przykład, tak, że tych surowców było za dużo i trzeba było to sobie potem tak sprzedać za gold i w sumie tyle z tego było, ewentualnie artefakt. Dokładnie tak. A czy na przykład będziemy mogli ulepszać te czary z dowolnego miejsca na mapie, czy w jakichś określonych punktach? Ulepszenia czarów dokonujemy w Gildii Magów. Okej. Czyli dopóki mamy zbudowaną Gildię Magów, przynajmniej jedną, to możemy dokonywać tych ulepszeń. W porządku. Jak długa będzie kampania dla jednego gracza? Oraz czy widzisz możliwość speedrunowania tej kampanii, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku Heroesów 3? Więc tak, od razu wspomnę, że już na to pytanie odpowiadaliśmy w naszym tutaj tak zwanym faku, części drugiej. Jeśli chodzi o kampanię w czasie Early Accessu, to spodziewamy się tutaj kilkunastu godzin. Ale wiadomo, ludzie, którzy speedrunują, potrafią deweloperów zaskoczyć, więc nie zdziwię się, jeżeli komuś się na przykład uda zrobić speedruna w 2-3 godziny. Bo ludzie są zdolni po prostu. No ale mamy nadzieję, że nawet te osoby speedrunujące będą mogły się przynajmniej w te kilkanaście godzin pobawić. Jeśli chodzi o takiego zwykłego gracza, który no, nie próbuje przejść gry jak najszybciej tylko może, no to też spodziewamy się, że tam tych godzin będzie dosyć sporo, tak? To fajnie. Dokładną odpowiedź na to pytanie można właśnie u nas na faku zobaczyć, więc tutaj już tylko tak odpowiadam powierzchownie. Jasne, to w takim razie też odnośnik w opisie filmu to umieszczę. Teraz powiedz mi troszeczkę o procesie tworzenia, jak wymyślać na przykład nowy zamek, czy nowe jednostki, to jak taki proces wygląda? Jak tworzyć nową frakcję, czy sobie siadacie i na przykład siedzicie, pijecie sobie kawkę i mówicie, a słuchajcie, jakbyśmy zrobili tak na przykład, no nie wiem, diabły, ale robale, nie? Tak nawiązując do tego, co już wiemy. Więc tak,
Jeśli chodzi o to, w jaki jakiś- sposób jest obmyślana każda frakcja, Tak jest? to wiadomo, że to zaczyna się od podstaw, czyli siadają nasi game designerzy, siadają osoby, które zajmują się narracją, no i jest burza mózgów, zastanawiają się, jak to ugryźć, żeby raz wymyślić coś, co nie będzie powtórką z rozrywki, taką 1:1, Mhm. ale jednocześnie, żeby to też miało swój własny charakter, żeby było czymś nowym. No, ale też musimy dbać o to, żeby uważać na to, że to, co wprowadzamy, nie gryzie się z już istniejącym lore, jakie istnieje dla Emerald jako świata, no bo pracujemy tutaj na materiale, który już ma swoje lata. Mhm. Jest to świat, który w przyszłym roku będzie miał swoje 30-lecie istnienia, więc jako cała seria. Więc to trzeba mieć to pod uwagę, że pracujemy na czymś, do czego ludzie się przywiązali. Jakiś delikatny lag jest? I powtarzać, więc no rzeczywiście coś tam się... Jakiś delikatny problem był chyba z łączem przez chwilkę, ale już jest ok? Tak, Okej. widzę, że już jest okej. Coś przerwało, czy po prostu... Znaczy, delikatnie, jak mówiłeś, żeby to było wszystko spójne, że ma 30 lat już, tak, i żeby to się trzymało jakby Okej. też kupy. Okej, to jeszcze tylko powtórzę, to właśnie, żeby to się wszystko trzymało kupy i żeby to było z poszanowaniem dla tego, do czego ludzie się już przywiązali, no to zawsze musimy gdzieś to mieć z tyłu głowy, że pracujemy na materiale, który no, ma kultowe po prostu, już kultową historię i jeśli chcemy, żeby to było zrobione dobrze, to trzeba o to dbać. Więc najpierw jest to, potem oczywiście jest ta burza mózgów, później się w to włącza oczywiście artystów, tak, są tworzone koncepty, i później dalej jest produkcja i tak dalej. I no, efekt końcowy to jest to, co już pokazujemy graczom, gdzie mając na myśli efekt końcowy, mówię tutaj o czymś, co możemy pokazać, no bo jak wiadomo, z racji, że jaka jest natura Early Accessu, to są wszystko elementy, które w wyniku opinii graczy mogą ulegać zmianom, tak? Mhm. No, zadanie macie niełatwe, bo z jednej strony musicie zaspokoić, znaczy musicie. Trzeba zaspokoić boomerów, takich jak ja, tak, którzy tam, no nie powiem, że zęby zjadłem na Heroesach, ale grałem swego czasu bardzo mocno, jak wyszło na premierę, gram też do dzisiaj, jak i nowych graczy, prawda? Także No rzeczywiście. tak, ale jakby ja też w tym roku mi stuknęła 30, gram w Heroesy o matko, od 5, tak, od 5-6 roku życia, więc to też jest, umiemy się jakby wczuć w buty, tak, w skórę tych wyjadaczy, którzy siedzą i grają w Heroesy od najmłodszych lat, bo no sami nimi jesteśmy, bądź sami zaczynaliśmy gdzieś tam naszą przygodę w młodym wieku i po prostu dążymy tę serię sympatią. Mhm. No i właśnie to jest z mojego punktu widzenia piękne, że jest robione przez fanów dla fanów, no nie? Cały projekt Dokładnie. Oldenery. I tak też ja wyczytałem na faku bodajże tym pierwszym, jeżeli mnie pamięć nie myli, odnośnie tego, że wasze studio się powiększyło i możesz mnie poprawić, ale to około 50 osób. I teraz moje No zgadza się. super, dobrze zapamiętałem. I moje pytanie teraz jest do ciebie takie, czy ile osób pracuje nad Oldenerą? O, może tak. Ojku, żeby teraz tak dokładną liczbę ci podać, to ci nie podam, głównie dlatego, że to są elementy bardzo mobilne. Mhm. Na zasadzie takiej, że wszystko, co rozumiesz poprzez na przykład właśnie pracuję nad Eldenerą, bo wiesz, masz tutaj marketing, masz tutaj produkcję, masz tutaj game design. No dobra, to e, proszę, czy całe Unfrozen, 50 osób skupione jest tylko i wyłącznie na Oldeneru? O tak. Nie. Powiem, że nie powiem, że wszyscy to do joty, Okej. ale na pewno większość. Mhm. Dobra, czy to ma związek troszeczkę tam z tym innym pytaniem, które w faku było? Pilatus, druga część?
Nie mogę na takie pytanie ci Okej, odpowiedzieć. dobra. To przechodzimy dalej. Czy podczas projektowania, podczas prac nad Elden Ring napotkaliście na jakieś problemy techniczne? I może to będzie głupie, ale na przykład, czy ktoś w studiu ma na przykład, nie wiem, arachnofobię i pomysł padł, że robimy sobie zamek Inferno, gdzie będą robaki i mówi, nie, sorry, ja tego nie robię. No, to jest takie pytanie ogólne, ale Znaczy, przykład. to jest mniej problem techniczny, bardziej problem interpersonalny, ale z tego co mi wiadomo, nie mieliśmy takiego jakby. Nie mieliśmy sytuacji typu ktoś absolutnie, że tak powiem, zakopuje głowę w piach Mhm. albo zatrzymuje się nogami i mówi: Nie, ja absolutnie nie będę tego robił. Raczej staramy się wszystko tak dobierać, żeby nie było problemu z wykonywaniem pracy u nas w studiu. Mhm. To pierwsza kwestia. No a druga kwestia, że taka osoba dla nas byłaby bardzo wartościowa, no bo nie oszukujmy się, temat arachnofobii jest coraz częstszy w mediach, to nawet widać po popularnych grach takich jak World of Warcraft, który wydał cały dodatek, gdzie mamy do czynienia z pająkopodobnymi stworzeniami Tak jest? i jest w ramach właśnie w ramach opcji możliwość wyłączenia tego typu stworzeń, więc jakby temat ten gdzieś tam się przewija w mediach i gdzieś tam ma znaczenie. Ja sam na przykład właśnie nie przepadam za pająkami, staram się raczej ich unikać. Były gry, w które potrafiłem nie grać, bo były pająki, więc Mhm. jest to gdzieś tam w studiu brane pod uwagę i gdzieś tam w tle mamy to na uwadze. Na pewno nie jest to coś, co byłoby ignorowane, tak? Mhm. A w takim razie z innej beczki też pytanie techniczne, czy problem techniczny był tak bardziej dosadnie, na przykład z pomysłem, nie wiem, dajmy na to arenę i draft, prawda? Bo o tym wiemy, że Mhm. arena będzie w formie draftu, co jest świetnym też pomysłem według mnie. I czy był z tym jakiś problem, żeby to zaimplementować? Tego typu pomysły, jakie wam wpadały do głowy? Znaczy, powiem tak, w deweloperce zawsze jak gdzieś się Mhm. jakiś problem techniczny pojawi, i zadaniem osób, które konstruują to wszystko od zera, najczęściej jest ustalenie, co jest tym problemem, znalezienie przyczyny, z powodu której się ten problem pojawia, no i go wyeliminować. Więc oczywiście, jak przy produkcji każdej gry, każdego oprogramowanie, jakiś tam problem techniczny się pojawił, czy jakiś przysłowiowy bubble, którego przez długi czas na przykład nie dało się naprawić. Potem przyszła na przykład osoba ze świeżą perspektywą, spojrzała na to i na przykład naprawiła ten problem, tak? Nie jesteśmy idealni i też nam się błędy zdarzają, ale oczywiście poprawiamy jak tylko szybko się to da, jak tylko szybko znajdziemy na nie rozwiązanie. Więc tak, jak najbardziej zdarzają się problemy techniczne, ale no, to jest po prostu czysta natura tego rodzaju pracy. Mhm. A w takim razie jeszcze, jak przy tym temacie troszeczkę jesteśmy, powiedz mi, jak wygląda u was balansowanie rozgrywki, balansowanie jednostek, tak? Praca Mhm. nad balansowaniem, żeby to było zbalansowane, że na przykład, no nie wiem, tutaj sobie przytoczę, chłop, który jest tirem drugiego, będzie silniejszy na przykład od piechura zbrojnego, który jest tiru pierwszego, no nie? Tak, więc od razu zaznaczę, bo też już to na Discordzie zaznaczaliśmy. Chłop nie jest jednostką tutaj z żadnego miasta, to jest jednostka neutralna. Mhm. Jest jednostką neutralną. Co do balansowania, to mamy troszeczkę podejście takie jak w docie, O, gdzie preferujemy, żeby rzeczy były silne, mocne i sprawiały frajdę. I jeżeli mamy sytuację typu przyjmijmy, że z materiałów, które pokazaliśmy, Hydra będzie dużo silniejsza od na przykład jakiejś innej jednostki szóstego poziomu, no to najpierw spojrzymy na to, dlaczego ta inna jednostka szóstego poziomu jest uważana za słabą
i ją wzmocnimy, zanim dojdziemy do kwestii typu, no rzeczywiście ta hydra jest za mocna, trzeba ją osłabić, tak? Mhm. Więc jeżeli będzie taka sytuacja przypuszczalna, że jedna jednostka na przykład będzie dużo silniejsza od innych ze swojego poziomu i będzie to tak bardzo, bardzo wyraźne, no to wiadomo, tam troszeczkę się to stonuje. Ale główna ideologia to jest, żeby wszystko wzmacniać, żeby wszystko było ciekawe, żeby jak najwięcej sposobów na rozgrywkę było dla gracza dostępnych. I jeżeli coś na przykład się nie sprawdza, no to ustalić dlaczego, wzmocnić. Jeżeli gdzieś jest to problem na poziomie konceptualnym, tak, no to wtedy, jeżeli jest taka możliwość, możemy coś z tym zrobić, ale no wtedy to już troszeczkę mam bardziej związane ręce, bo wtedy jest po prostu trudniej taką rzecz zbalansować. No, w przypadku właśnie rzeczy, które są zbyt silne, no to mówię, najpierw sprawdzić, co wokół tego jest słabsze. Jeżeli da się troszkę wzmocnić, to ok. Jeżeli rzeczywiście jest to coś, co po prostu wypacza rozgrywkę i nic innego się nie dzieje, tylko wszyscy tym grają, albo wszyscy w ten sposób jakby swoją grę prowadzą, no to wtedy wiadomo, trzeba coś z tym zrobić. Mhm. Dobra, wróćmy w takim razie na moment, znaczy wróćmy, może nie tyle wróćmy, bo o początkach Holdenery się pytałem, ale troszeczkę o loży, jakbyś mógł powiedzieć, prawda? Czy znajdziemy w Holdenerze nową jakby warstwę fabularną, nową oś całą fabułki, czy jest to rozwinięcie wątków już dotychczas nam znanych z Heroesów z poprzednich części? I tak i nie. Dlaczego mówię i tak i nie? Dlatego, że Olden Era dzieje się dużo inaczej. Dzieje się na długo przed wydarzeniami z Heroesów 1 i 3, czy nawet i z Might and Magic 6 i 8. W związku z czym mamy do czynienia z dość odległą przeszłością w stosunku do tych gier, które były wydane kilkanaście lat temu. Mhm. I rzeczywiście będzie podchwyconych kilka jakby motywów fabularnych, które miały miejsce w Might and Magic 8, tak jak chociażby teraz w ramach kalendarza adwentowego mieliśmy ujawnioną przepowiednię przedwyrocznie, która to również jest wypowiadana w Might and Magic 8. Jako jeden z takich przykładów, czy właśnie sama postać wyroczni jako że tak powiem, bytu, który mimo, że się cofamy o tyle lat wstecz, dalej jest obecny, tak? Czy chociażby samo Żadam jako kontynent, o którym wprawdzie dużo właśnie nie wiemy, no bo tylko o nim była mowa w Might and Magic 8, ale to też jest część tego jakby starego lore, które istniało, które miało swoją historię, swoje regiony, ludy i tak dalej, więc jak najbardziej te elementy będziemy mieli zawarte. Mhm. Tak jak też wspomnieliśmy w faku, pojawi się kilka postaci, które widzieliśmy na przykład w Heroesach 3, jak chociażby właśnie Lord Tant, tak, czy Lord Galtran, których ujawniliśmy w ramach naszych devlogów. Ale będziemy mieli tutaj do czynienia raczej w większości z nowymi postaciami, ewentualnie z postaciami, które są przodkami tych, które już spotkaliśmy wcześniej, Mhm. jak chociażby postać Benjamina Ludrina, jako przodka Ludrina z Might and Magic 8. I to właśnie tym postaciom będziemy starali się tutaj nakreślić jakąś nową historię, żeby one też miały swoją jakby to określić, swoją chwilę w świetle uwagi. Mhm. Swoje 5 minut. Nie no, fajnie, Dokładnie. bardzo podoba mi się osobiście koncept właśnie zrobienia prequela, prawda? Czegoś, co się dzieje wcześniej, przed wydarzeniami, bo jest też większe pole do popisu i coś można przedstawić inaczej, zupełnie tak jak, bo inne mamy czasy teraz, prawda? Inaczej się chyba gry też projektuje Dokładnie. niż te 20 lat temu, czy tam 30, 25, tak? 25 lat bodajże. A narracja w grze na przykład. Czy planujecie większy nacisk na storytelling w porównaniu z oryginałem? I jeszcze do tego bym podrzucił, czy na przykład story będzie przedstawiane bardziej w formie tekstu, czy może właśnie w formie cutscenek?
Odpowiem na połowę tego pytania. Dobrze? Jak najbardziej, jeśli chodzi o storytelling, to chcemy, żeby ten właśnie element opowiadania historii był ważny dla gracza, Mhm. bo o ile mamy świadomość, że większość graczy jakby skupia się na rozgrywce, Mhm. o tyle chcemy, żeby ci, którzy zagrają w kampanię, czy na przykład jak będą jakieś scenariusze, żeby czuli, że to, co my przedstawiamy w ramach naszej opowieści, jest czymś, z czego będą mogli korzystać garściami. Będą czerpać garściami, będzie to jakiś kolejna porządna porcja tutaj fabuły, historii o świecie Enrod, którą będzie można wpisać w istniejące już amalgamy, których no, na internecie jest całkiem sporo, bo community Heroesów jest bardzo oddane, jeśli chodzi o archiwizację wszelkiego loru na temat tej gry, więc mamy nadzieję, że to, co my dodamy, również będzie tutaj takim godnym tego uzupełnieniem. To jest inna sprawa, ale tak jakby jeszcze wracając konkretnie do tej treści i nacisku na narrację, to tak jak najbardziej, jeśli chodzi o kampanię, czy właśnie o tryb scenariuszy, gdzie będzie jakaś historia do opowiedzenia w tych scenariuszach, to jak najbardziej będziemy się starali, żeby gracz grając po prostu w grę, przechodząc tę fabułę, no miał świadomość, co przechodzi, a nie tylko klikał guziczki i tak naprawdę popychał tytuły, byleby skończyć misję. Podam taki przykład, może troszkę kontrowersyjny, ale pamiętam, jak grałem w kampanię właśnie odnowienie Erati. Druga misja, jeśli dobrze pamiętam, polegała na tym, że miało się bohatera, miało się miasto i wszędzie wokół były siedliska aniołów. I trzeba było praktycznie całą misję przejść no, w sposób taki, że ja nie mogłem się skupić na historii, tylko musiałem się zastanawiać nad tym, jak ja mogę zepsuć tę mapę, żeby jak najbardziej jak największą korzyść mieć po prostu z tego, co na niej jest. I Aha. z mojej perspektywy jako gracza to no, było troszkę słabe, no bo nie mogłem się skupić na opowieści, jaka tam była przytoczona w tej misji, tylko skupiałem się na tym, jak wszystko obejść, żeby jak najszybciej tę misję wygrać i iść dalej, więc my też jakby starając się budować naszą kampanię, raczej chcemy uniknąć takich sytuacji, gdzie gracz po prostu omija wręcz na przykład skrypty fabularne, żeby tylko jak najszybciej przejść misję, bo jest jakieś no, do strawienia czy coś takiego. No, czyli masz coś w sobie ze speedrunnera chyba, co? Znaczy, no, przez jakiś czas pracowałem w Q&A, więc to troszeczkę takie zboczenie zawodowe, że Okej. trzeba było zepsuć rzeczy na wiele sposobów, więc to się udzielało potem w czasie grania w różne gry. Okej. Dobra, i teraz przechodzimy. Uwaga, ulubione to będzie chyba pytanie większości widzów na YouTubie, w ogóle wszędzie w komentarzach. Jak powstała oprawa graficzna? Czy są to całkowicie nowe zasoby, czy korzystacie z klasycznych asetów? Nie, wszystko, co robimy, jeśli chodzi o oprawę graficzną, to są wszystko modele, tekstury robione w tak zwanym in-house, czyli wszystko robimy sami. Nie mamy tutaj do czynienia, tak jak to niektórzy, no, człowiek niestety czyta internet, sugerują, że jakiegoś tam sklepu z asetami mobilnymi wzięte animacje i tak dalej. Nie, to wszystko jest robione przez nas wewnętrznie. I w oparciu o to, co też nam gracze mówią, jak odsłaniamy kolejne elementy, to na bieżąco robimy poprawki czy jakieś zmiany, które zresztą będziecie mogli się niedługo przekonać, co tam pozmienialiśmy, poprowadziliśmy, więc myślę, że będzie to zadowolenie. Cały czas słyszymy komentarze na temat krwi, więc też tutaj tak, co mnie też bardzo bawi. No, myślę, że niedługo będziecie mogli też zobaczyć, co tam w tej kwestii się pojawiło. Ale tak, wszystkie efekty graficzne, cała oprawa jest zrobiona przez nas.
to z tą krwią to już w formie mema może być, albo jakiś easter egg kiedyś w przyszłości. Dobrze. Dokładnie. Tutaj mamy sobie wizualnie jakby załatwione i teraz pytanie o audio. Czy usłyszymy w grze nową ścieżkę dźwiękową oraz kto odpowiada za muzykę i za efekty dźwiękowe? Mogę odpowiedzieć tylko na pierwszą część pytania. Jasne. Odpowiedź brzmi tak. Okej. I nic więcej nie mogę powiedzieć na chwilę Dobra, to obecną. pociągnę delikatnie, ale w ramach tej bezpiecznej strefy jakby. Czy będą twoim zdaniem tak kultowe, powiedzmy, jak te z trójki? Trudne pytanie, bo trójka ma naprawdę bardzo ładny soundtrack, ale jako taki kontrargument podam Lacrimoses Heroes 5, tak? Aha. Czyli motyw przewodni Haven, motyw przewodni Sztani, czy Dies Irae jako motyw główny Heroesów 5, Mhm. które też się wpisały jednak w pamięć graczy jako kultowe. Tak jest? I myślę, że jak już będziemy mogli to ładnie wszystko przedstawić i pokazać, również pojawią się tutaj ścieżki w Oldenerze, które myślę, że będą mogły się wpisać w podobny status jak te, które na bieżąco właśnie chociażby Heroes Orkiestra na swoich koncertach gra. Mhm. No to kurde, świetna wiadomość. Super. A jakie było największe wyzwanie przy projektowaniu interfejsu użytkownika? Myślę, że to jest pytanie najlepiej zadane naszym tutaj game designerom, Mhm. ale jeżeli ja miałbym tutaj na nie odpowiadać, to domyślam się, że tutaj największy problem jak zawsze stanowią elementy interfejsu związane najprościej rzecz biorąc po prostu z oprawą. Mhm. Tak? Bo jak na razie interfejs, jaki pokazaliśmy, każdy miał już szansę zobaczyć, jak podążał za naszymi liściami, bo był już livestream z Xyawem, na którym było widać ten interfejs. Oczywiście on jest cały czas tutaj ulepszany, usprawniany, zmieniany. I myślę, że tutaj największe bolączki są zawsze od strony technicznej, tak? Bo jednego dnia człowiek nad tym pracuje i wszystko jest w porządku, później przychodzi następnego dnia, coś się rozjechało, trzeba to dostosować i tak dalej. Więc najczęściej to są zawsze problemy natury technicznej, gdzie gdzieś tam coś trzeba dopracować, gdzieś tam coś trzeba dopiąć, trzeba coś poprawić, tu się coś rozmazało, tu się coś rozjechało. No to są zawsze takie problemy typowo programistyczne, gdzie gdzie po prostu trzeba to na bieżąco pilnować, bo czasami wystarczy jedna zmiana, żeby cały interfejs się rozjechał i trzeba to wszystko od nowa kalibrować. Mhm. Rozumiem, jasne. Nie, no tak, to bardziej jest pytanie skierowane do devów, ale tak uważam, że ty byś idealną osobą, która by odpowiedziała mi takiemu, wiesz, konsumentowi zwykłemu, co sobie siada przed komputerkiem, coś tam wyrzeźbi, zagra w gierkę, żebym ja to jakby zrozumiał. Powiedz mi, chociaż to też chyba było w faku, ale może troszeczkę to rozwiniesz, czy społeczność graczy ma możliwość tworzenia własnych treści, tak jak mapy, scenariusze i inne modyfikacje? Czy mody w ogóle będą też jakby możliwe przyszłościowo? Tak, jak najbardziej. My już nawet teraz ogłosiliśmy, że dostępny będzie edytor map w Early Accessie, w którym będzie można konstruować swoje własne kreacje, swoje własne pomysły. Jeśli chodzi o modding, no to jest to temat do rozmowy po 1.0, bo najpierw Tak. chcemy dopilnować, żeby cały rdzeń gry był jak najbardziej usprawniony i jak najbardziej dopieszczony, zanim jakby otworzymy go dla graczy, żeby oni mogli zacząć jakieś wprowadzać właśnie zmiany związane z moddingiem, tak? Jaka to będzie skala moddingu, no to też na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, bo to do 1.0 jest dość daleko, więc to wszystko się może bardzo, bardzo zmienić. Ale tak, jak najbardziej chcemy, żeby ten modding był. Czy w jakiej formie on się będzie, jakiej formie on będzie, no to czas pokaże. Ale tak, takie tylko domyślna taka forma wyrażenia swojej własnej kreatywności to będzie edytor map na 100%. No to jest super, bo właśnie pojawiały się też pytania w komentarzu, tam widziałem odnośnie, czy będzie modding, jakby modyfikacje, czy będą możliwe do wprowadzania, także fantastyczna wiadomość. No i teraz to jest pytanie,
to, które teraz zadam, to jest bardziej takie właśnie do ciebie, tak mi się wydaje. Jakie rodzaje feedbacku od graczy są najbardziej pomocne dla zespołu? Mm, Osobiście jestem zdania, że najlepszy feedback, jaki można deweloperowi udzielić, Mhm. to tak zwana konstruktywna krytyka. Bo najgorszym jest, jak rozmawia się z graczem Mhm. i jedyny oddźwięk, jaki się od gracza słyszy, to ta gra jest beznadziejna, w ogóle co wy tu robicie, nie wiem, idźcie sobie stąd. E, Jako deweloper masz problem taki, że owszem, to jest krytyka, którą musisz jakoś przyjąć, Mhm. ale jest bardzo ciężko wyciągnąć z tego informacje, bo wiesz, że jest problem, nie wiesz, jaki jest problem i kiedy próbujesz dowiedzieć się czegoś na temat tego problemu, nie utrzymujesz informacji zwrotnej, z której możesz coś wyłuskać. I to jest bardzo trudna sytuacja, jak się jest właśnie deweloperem, bo tak naprawdę jest lekko bezradnym w takiej sytuacji. Mhm. No i oczywiście też czasami bywa tak, że tego typu krytyka bywa miejscami bezpodstawna, ale to też jest kwestia indywidualna, no bo jeżeli na przykład ktoś mówi, że nie będzie grał, bo to nie nazywa się Heroes 3 na przykład, no to nic na to nie poradzimy. No, No nie to się jesteśmy w stanie zgadza. nic z tym zrobić, tak? No. Ale wydaje mi się, że i tak ci, co tak mówią, piszą, to i tak gdzieś tam będą zerkać i w końcu sobie albo spróbują u kolegi, albo sami się zaopatrzą. Dobrze. Serdecznie zachęcamy. Oj, ja również. Ja również. Z tego, co widzę, sztos, wszystko. Czy Olden Era będzie rozwijana po premierze? I tutaj ja wiem, że to jest jakby zależne od tego też od sprzedaży i czy DLC-ki, ale czy już macie jakiś na przykład taki delikatny zalążek konceptu, samego konceptu, jak to potem poleci? DLC-ki w sensie na przykład aktualizacje. Zalążek jak najbardziej jest zawsze, tak? Mhm. Oczywiście musi to się jeszcze zmierzyć z rzeczywistością, to pierwsza sprawa. No ale z takich, że tak powiem, pewniaków, to na pewno będą jakieś zmiany w balansie, jak będą w oparciu o opinię graczy, tak? Na pewno będziemy wprowadzać jakieś bugfixy, tego typu sprawy. Czy będzie do tego dochodził jakiś nowy content, no to jest kwestia właśnie po prostu zmierzenia się z tą rzeczywistością, Mhm. jaką tutaj będziemy mieli w przyszłości. No i tak to właściwie tyle, co można to powiedzieć w chwili obecnej, bo nie mogę powiedzieć, co się wydarzy w przyszłości. Nie mam takich mocy jeszcze. Ale jak najbardziej zmiany w balansie, patche, jakieś bugfixy, słuchanie, co społeczność ma do powiedzenia na temat tego, co się dzieje w grze, co potrzebuje zmiany, czy to jest za słabe, czy to jest za silne i tak dalej. Jak najbardziej tego typu kwestie będą brane pod uwagę, będą zmiany wprowadzane. Nam bardzo też zależy na tym, żeby całą tą podróż, jaką stanowi produkcja gry, wydanie gry i później jakby utrzymywanie tej gry jako takiego godnego swojego tytułu produktu, było odbywane razem z graczami, no bo jakby nie było, nie robimy tego dla siebie tylko i wyłącznie, No tak? tak. Robimy to też dla innych i jedną połową sukcesu jest wydanie gry, drugą połową sukcesu jest tak naprawdę szczęście i uśmiech na twarzach właśnie graczy, którzy mają te nowe heroski w swoich rękach i mogą być dumni z tego, że wyszło dobrze, tak? Mhm. Oczywiście to jest jakby w ich ocenie, tak? Tak jest. Ja tutaj niczego nie sugeruję, nie narzucam, absolutnie. Dobra, a rozwinę troszeczkę, bo wiemy, że będą też rankingowe, w sensie rozgrywki, ladder i czy na przykład, nie wiem, czy nie jest za wcześnie to, żeby zadawać takie pytania, ale skoro jest ladder, znaczy jest w planach i rankingowe mecze, to czy będzie na przykład, nowy sezon ladderowy, o może tak to nazwijmy, rankingowy sezon, sezonowy. Czy o tym jeszcze nie myśleliście? Na pewno jest to coś, co się gdzieś tam na stoliku pojawiło. Mhm. W kwestii takiej, że jak to będzie wyglądać, w jaki sposób będzie ta rozgrywka rankingowa konstruowana pod względem właśnie już wypuszczenia gry.
Na razie jest to wszystko w fazie takiej, że zobaczymy jak gra wyjdzie i jakie jest przede wszystkim skupisko ludzi, którzy będą grali gry rankingowe. Czy będzie ich dużo, czy będzie ich mało, bo to też od tego też będzie zależało tak naprawdę jaka będzie skala Mhm. tego, co będziemy wprowadzali w ramach jakby rozgrywki rankingowej. No i w oparciu o dane, które wtedy uzyskamy, będziemy na tym bazowali, będziemy w ten sposób pracować, tak? Mhm. No ale to jest akurat praca, że tak powiem, na żywym tworze, na żywym schemacie, więc możemy mieć 10 tysięcy różnych pomysłów w studiu, a może się okazać na przykład, że tylko 3 się sprawdzą, bo gracze będą je lubić, tak? Mhm. Więc to jest do sprawdzenia, to jest do, że tak powiem, wprowadzenia dopiero na tym etapie, gdzie będzie gra oddana w ręce ludzi i będą mogli już działać. Okej. A w takim razie jeszcze, czy na przykład planujecie jakieś mikrotransakcje zaimplementować? Nie. Czy będzie można... O, od razu nie. Nie, Okej. to było od razu przez nas też i na Discordzie, i nawet pamiętam, że jak jeszcze zanim dołączyłem do Unfrozen, to nawet pierwszy faku czytałem, mikrotransakcje nie będą miały miejsca. Kupuje się grę, dostaje się grę, gra się w grę, tak? Super. Co innego tutaj, jeżeli mówimy o kwestii jakiejś DLC, dodatki, no to wiadomo, Nie, to tak, no. że to jest oczywistość, ale jakieś mikrotransakcje typu, tak jak na przykład gdzieś tam widziałem, że można sobie dopłacić, żeby jakiś dodatkowy ruch dostać, czy coś takiego. Nie, absolutnie nie ma mowy. Nie, to mnie Bo, akurat rozbawiło. Nie słyszałem o tym. powiem szczerze, że gdyby coś takiego u nas miało miejsce, to biorąc pod uwagę, jak my też patrzymy, jak społeczność takie rzeczy odbiera, jak gdzieś widzi je poza środowiskiem Heroesowym, mam wrażenie, że byśmy zostali zjedzeni żywcem po prostu. Mhm. Więc staramy się raczej nawet nie myśleć o tym. Okej. Nie, podoba mi się. Bardzo fajna odpowiedź, od razu ucięte w trakcie pytania. Super. To teraz tak, odnosząc się do faku, Jezu, czy to był pierwszy, czy drugi, już dobrze nie pamiętam, ale wiemy, że Heroesy docelowo są planowane na PC i wyjdą też na Steama. To jest świetne. Natomiast czy planujecie na przykład specyfikację, żeby to było, czy celujecie w optymalizację na starsze komputery i czy jakie tam mniej więcej wymagania sprzętowe będą? Czy mamy spodziewać jakiegoś high-endowego, czy middle, czy też na tych słabszych pójdą? Czy ogólnie jak sprawdzamy sobie to wewnętrznie, tak? Mhm. Jak patrzymy jak nasza gra się sprawdza w środowisku na razie takim in-house'owym, no to mamy pewien zakres sprzętów od słabszych po najmocniejsze i raczej staramy się, no wiadomo, nie będzie to gra, która będzie chodziła na Pentiumie z roku 2000, No nie. który ma 333 MHz procesor i tak dalej, bo to jeszcze nie te czasy, ale nie chcę powiedzieć, że gra będzie chodziła na ziemniaku, bo to też byłoby nieprawdziwe stwierdzenie. Staramy się, żeby jednak zakres urządzeń, na których będzie się Oldenera sprawdzała, był jak największy. Okej, dobra. I Dali, teraz parę pytań mam takich stricte skierowanych do ciebie, jakby personalnych, jakby nie odnoszących się już do samego projektu. Co najbardziej, prawda, motywuje cię w pracy nad projektem? Szczerze, seria. Ja od mojego dzieciaka grałem w Heroesy, od mojego dzieciaka byłem po prostu zaczarowany tym całym światem. Najpierw Enerod, potem jak była 4, to był świat Axeot. Później grałem też normalnie w Heroesy 5, 6, 7 i Ashen też mi się w miarę podobał. I cały czas jakby ta fabuła, ten jakby setting, tak, połączony z rodzajem rozgrywki, takie, ja pamiętam jak byłem małym dzieckiem, się śmiałem, że to takie fantasy szachy są, później Czech Torus i troszeczkę inaczej na to zaczął patrzeć, ale dalej gdzieś tam był ten sentyment. Dla mnie zawsze to była taka seria, gdzie nieważne co się dzieje w moim życiu, jak jestem zmęczony,
chcę przychodzę do domu, chcę sobie odpocząć, to sobie mogę to uruchomić, mogę sobie zrobić do tego jakąś gorącą czekoladę, jakąś kanapkę z nutellą czy z czymś tam, zjeść to, wypić i sobie na spokojnie pograć, aż będę szedł spać i jakby wszystkie te niesnaski życia codziennego gdzieś tam odłożyć na bok, żeby się zrelaksować. Dla mnie to zawsze była forma takiej gry, gdzie ja mogę po prostu odpocząć przy niej. Mhm. I to jest chyba coś, co najbardziej w Heroesach cenię, że to jest gra, która mi pozwala odpocząć. No i to też jest gra, która tak naprawdę mnie wprowadziła w cały świat fantasy, bo od Heroesów właściwie zacząłem później grzebać w D&D czy w jakichś innych właśnie settingach i no jakby nie było, w dużej mierze to ukształtowało mój światopogląd. A muzyka w serii Heroes no, na tyle mocno mną jakby nie tyle, że wstrząsnęła, co mnie ukształtowała, że do tej pory jestem aktywny gdzieś tam muzycznie, to w jakichś chórach, to w jakichś właśnie występach, tego typu rzeczach, więc no, bardzo, bardzo dużo zawdzięczam po prostu całej serii i sam fakt, że mogę nad nią pracować i być częścią tego projektu, to jest dla mnie może nie też spełnienie marzeń czy jakiegoś tam snu z dzieciństwa, ale jest to coś na pewno, co mi się w pewnym momencie w życiu bardzo marzyło i trochę się cieszę, że jestem w stanie to realizować. Aha. Kurde, piękna sprawa. I to tak teraz, jak powiedziałeś, to tylko bardziej utwierdza w przekonaniu, że rzeczywiście Olden Era jest w dobrych rękach, bo jest robiona przez ludzi z pasją. Nie? Super. I jak w takim razie wygląda no, typowy dzień community managera w takim projekcie? No nie? Siadasz sobie do komputera, mówisz, o Jezu, znowu tyle pytań o takich zadanych na przykład. Nie, nie. Powiem szczerze, o ile jestem osobą, która lubi jakby prowadzić rozmowę na własnych warunkach, Mhm. o tyle czerpię dużą przyjemność z interakcji ze społecznością. Staram się zbierać jak największy feedback od jak największego grona osób, co no, nie jest czasami łatwe, no bo jest się jednym człowiekiem, owszem wiadomo, jest nas więcej tam community managerów, ale jeśli chodzi o Polskę, to prowadzę głównie ja się tym zajmuję, więc troszeczkę tego do ogarnięcia każdego dnia mam. No, oprócz tego, że jakby wchodzę w interakcję ze społecznością, no to mam też inne swoje zadania, które muszę realizować, ale ogólnie każdy dzień dla mnie to jest frajda, to jest dla mnie taka no, bardzo dobra przygoda i ja no, cieszę się po prostu z tego, że też mogę jakby być tym łącznikiem między firmą, na której pracuję, a społecznością, z której się wywodzę. Mhm. Okej. Odpowiedziałeś już wcześniej w sobie, ja miałem nawet przygotowane takie pytanie, że fanem serii Heroes jesteś, ale czy masz może swoją ulubioną frakcję? Ulubiony zamek, jednostkę może? Tak, zawsze. Praktycznie jak zaczynałem swoją przygodę z Heroesami, to pierwsze co zagrałem to było wersja demo Heroesów 3 na płycie CD Action, Mhm. gdzie grało się zamkiem na bardzo małej mapie, trzeba było pokonać Sandro z Necropolii i Darkstorma z Lochu. I pamiętam, że wtedy mnie bardzo urzekła postać Iwora i leśnych elfów, które można było zakupić w karczmie. Mhm. Bo to był jakby jedyny sposób na to, żeby mieć jakiekolwiek jednostki nie z zamku wtedy, w tym demo. I później jak już miałem Heroesy 2, miałem już Heroesy 3, już mogłem normalnie grać w te gry, bez martwienia się o limit czasowy demo, to moją ulubioną frakcją zawsze był Bastion. Zawsze był Zamek Czarodziejki i później w 5 i w 7 Sylvan. To się nie zmieniło, zawsze u mnie będą elfy na pierwszym miejscu, jakieś właśnie tego typu leśne zamki zawsze będą na tym honorowym spocie i to się raczej nie zmieni. Okej.
Okej. A jaka jest najważniejsza lub inna ulubiona gra, ale poza Heroesem, poza serią Heroes? Załóżmy, że Heroesy ich nie ma albo są no, odstawione, tylko inna gierka jakaś. Czy masz Kompletnie taką? jakaś z innej serii, tak? Tak, totalnie co innego. Tak jak to dobrze zapamiętałeś, być może w którą grasz do dzisiaj jeszcze też. No to drugą taką grą, która jakby na spółę z Heroesami kształtowała moje dzieciństwo, to był Baldur's Gate po prostu. O, To były jakby dwie gry. Heroesy, Baldur. W zależności co miałem ochotę, to albo Baldur, albo Heroesy. I te dwie gry to takie właśnie dwa główne tytuły, które kształtowały mnie jako człowieka. mówimy o jedynce czy ogólnie o Baldur's Gate? O Baldursie przygodę zaczynałem od dwójki, ale Mhm. potem grałem jedynkę i dwójkę, więc mówię jako tutaj o całej tej serii klasycznej, nie? Mhm. No wiadomo, jeszcze teraz jest trójka. Super. To było moje ostatnie pytanie, Tali, do ciebie w dzisiejszym wywiadzie. Ja tutaj bardzo dziękuję za poświęcony czas i za taką przerwną wypowiedź. I jedną rzecz tylko taką zauważyłem, ja na to bardzo zwracam uwagę i myślę, że też ani przez chwilę, znaczy ani razu nie użyłeś stwierdzenia, które mnie osobiście denerwuje, że jesteś super podekscytowany. To już tak cytuję. Innych chcę czuć, że po prostu ciebie, mówisz z pasją, innymi słowy, że rzeczywiście żyjesz tym projektem i opowiadasz jak z rękawa na zadawane pytania, prawda? Także super, super sprawa. Ja uważam, że jesteśmy totalnie w bezpiecznych rękach, jeżeli chodzi o Olden Era. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Również dziękuję. Dzięki. I tyle, drodzy kochani widzowie. Jeżeli się podobało, no to standardowo wiecie co zrobić. Wishlistujcie koniecznie Olden Era i na Discorda Unfrozen też po nowinki. I kalendarz jeszcze adwentowy. zapraszam do naszego kalendarza adwentowego, bo Właśnie. codziennie coś nowego można tam zobaczyć. Tak jest.